Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie piękne flomakty i te sklepy używane w Niemczech. Dzisiaj się wybieramy na sklepy używane i zobaczymy, co fajnego znajdziemy. Zapraszam ze mną. Dawno Wam nie pokazywałam żadnych obrusów, bo w sumie nie było co pokazywać, nic się nie trafiało fajnego. Tutaj mam jakieś serwetunie, takie mniejsze. W sumie to kupiłabym sobie takie serwetki, ale gdyby było, wiecie, taki zestaw na przykład białych. Tutaj są zielone, ale zielone, one są takie wypłowiałe. Więc nic tu jakoś tak nie wpada w oko, żeby tak chciało się kupić, wiecie. A tu na dole mam taki jeden wyszywany, ale z tego zaraz rozłożę. Tu mamy jeszcze jeden taki w kwiaty, też go sobie zaraz rozłożę. Tu jeszcze mamy taki ciemny, nie wiem, taki to kolor jest taki pomarańczowo-czerwony. Może też sobie zobaczę go rozłożonego i tyle. Tu nic więcej nie ma. A tutaj jeszcze też jest parę. Ale tu też nic nie ma ciekawego. Taki podobny już widziałam ostatnio. Bardzo podobny. Regenhütte. Za 6 euro. Mamy też taki ładny wazonik. O taki, za 4. Można wsadzić ładne gałązki. To ciężkie. Może być kryształ. Bardzo, bardzo ciężkie. A tu mamy takie... O, tu nawet Rosenthal jest. Szczerze, to nie wygląda jak Rosenthal. 10 euro taki talerzyk, taka paterka. Owalna. Kaczucha. Kaczucha. Ostatnio nie było u mnie żadnych kaczuch. Dawno kaczuch tu nie było. Chowają się przede mną. To jakie ciekawe, zobaczcie. A, jakie cieniutkie. Taka butla. 6 euro. Tutaj ładna tacka jest na dole. Pod spodem. O, tutaj jaki fajny dzbanek. Tylko malutki. Dzisiaj tu dużo ludzi i głośno, więc będzie pewnie ich słychać. Taka paterka, taka wydłużona za 5 euro. Tu mamy maselniczkę za 4. Mamy Huchenreuta za 4,50. Takie trio. Miski mniejsze, większe. I jeszcze jajka widzę są. Patrzcie, jakie szaleństwo. Suwek. Ktoś zbierał suwki. Takie maleńkie. Ile ich tu jest? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, chyba 21. Dużo suwek małych. Euro 50 sztuka.
Patrzcie, jaka ładna kurka. I nie jest droga, chyba nie jest nigdzie uszkodzona. Tam jest z tyłu jeszcze jedna. A ta kosztuje 9 euro, z tego co widzę. Nawet dobra cena. To są jeszcze takie. A tu zobaczcie, jaka piękność. Śliczna ta paterka z rączkami. Moi drodzy, jest to Rosenthal i tu taki starszy. Bardzo ładna. 5,50 to nie jest duża cena. O, tu jest chyba klejona. Widzicie? O. Takie ała ma niestety. Duże ała. Szkoda. Piękna jest, ale 5,50 to fajna cena. Menora jeszcze stoi. Piękny, duży świecznik. O, nikt nie kupił jeszcze. Tu jeszcze mamy piękny dzban. O taki zielony. Tylko widuję takie zielone. Jest to on pęknięty, jest na dole troszkę. Royal KPM. Bardzo ładny. 20 euro. Cóż, tu mamy jakąś taką solniczkę, jak ją się otwiera, pewnie się ją przykręca. O, nawet mi się udało to zrobić jedną ręką, ta góra się odkręca, widzicie? No ciekawa. Czyli nie ma tutaj zatyczki na dole. A zobaczmy ją od środka. Taki plastik ma od środka. Może nie plastik, może bakelit. Ale ładna. Ładna. Takie może być posrebrzane. A może był messing na wierzchu, albo pod spodem raczej. Trudno stwierdzić, euro 50 kosztuje jedna. Dwóch niestety nie ma. Fajnie by było mieć takie sól i pieprzniczkę, co nie? Co tu jeszcze mamy? Zobaczcie, jaki ładny dzbanek. Z takim ocieplaczem na wierzchu. Co to jest? O, nie ma sygnaturki niestety. Ja sobie to ściągnę, a tu jest u góry. Tu jest u góry niestety, widzicie? Brakuje kawałeczek. Jak sobie to ściągnę i obejrzę. Ładny jest, ale tak jak mówiłam, tu jest u góry troszeczkę wyszczerpiona ta serczynka. No i bez sygnatury totalnie, ale posrebrzane. Już kiedyś taki widziałam. Także ładny całkiem. Całkiem ładny. Nie wiem, czy widziałam z sygnaturą. Trudno mi teraz powiedzieć. Tutaj parę rzeczy już było zeszłym razem. Ten talerz nie był. 3,50 jest to Huchenreuter Zelb, ale jest też sygnatura. Tutaj jeszcze jedna. Jest to Sonntag Zyne. I taki, tu mam jeszcze na dole mniejsze. O takie. Ich jest tylko 4. I one mają też taką samą sygnaturę. Po 3 euro są. Tu mamy jeszcze te, co ja lubię. Thomas Bavaria. Thomas German, ale są drogie po 4,50. Villeroy Boch. I tu nie mamy niestety modelu.
Mamy tutaj takie miejsce. Wazoniki, nie wazoniki. Tonę wazoników. Tu mamy nawet takie ładne, 6,50. Fajne, takie trochę inne. Być może nawet jakieś markowe. Co tu jeszcze? No, jeszcze mamy takie małe. Ten też jest fajny. I też może być jakieś markowe. Jest bezcenny niestety. Co tu jeszcze jest? O, mam piękną misę kryształową. Zobaczcie, jaka duża. 8,50. Takie kieliszki po 30 centów. To już kryształ nie jest. Za 2,50. Taki do mlecznik chyba, nie? Mamy taki pojemnik na lody, ale niestety tylko jeden, chociaż kosztuje euro, więc fajna cena. Ale jest tylko jedna sztuka. Tu mamy stary wazonik malutki. I on kosztuje euro 50. Tu jeszcze z tyłu są też takie pojemniczki chyba na lody po euro. I u góry parę sztuk różnych rzeczy. A tu patrzcie, jaka piękna lampa. Jest już niestety sprzedana, ale pamiętam takie lampy, jak wisiały w domach, jak byłam dzieckiem. Bardzo ładna, kosztowała 30 euro, bo jeszcze cena jest pod spodem. Piękna. Tu mamy taki regał z różnymi szkłami. 50 centów. Kojarzy mi się z Ramazzotti. Ile mamy ich? 6. Ładne. Do czego to może być? Chyba do napoju, no bo to jest dość duże, wiecie. Ile kosztowało? 50 centów sztuka. Tych było 6. Już ktoś sobie 2 wziął. Po co komu 2? No chyba, że mu się zbiły. I sobie dokupił 2 sztuki. To chyba Warsteiner, czy mi się wydaje. Urkrofticer. Tu mamy takie dowody chyba. Dowody albo do lodów też może służyć. Jak najbardziej. Tu mamy jeszcze takie kufle z cynową rączką u góry. Tutaj mamy chyba w zasadzie to, co już tu widziałam zeszłym razem. Tu chyba nic nie jest nowego. 4,50 i to jest HG.
Heinrich Zelb. Co tu było? To tu było. O, tu mamy taki piękny mlecznik za euro 50. Pojedynczą taką o filiżankę angielską za euro 50. Takie talerze chyba kiedyś miałam, tak jakoś kojarzę. Dawno temu by się nadawały do kampera, czy tam kempingu. Kala. Fajne. Ale ja już tam mam wystarczająco dość. Już nie potrzebuję nic kupować. Tutaj mamy kategorycznie wręcz nie mogę tam nic kupować, bo jest tam za mało miejsca. Tutaj mamy 3 talerzyki takie z ptaszkami. Jest to edycja Bawaria Arabella po 2,50 sztuka. Całkiem ładna i fajna cena. A tu na dole mamy motyw cebulowy od Huchenreuta, euro 50 sztuka. Jest ich 2, 3, 4, 5. To już wykupione jakieś rzeczy są, bo widzę, że filiżanki same zostały. Też po euro 50. Pewnie były też jeszcze mniejsze talerzyki. Ten zestaw też jest ładny. Co to jest? O, Chibo. TCM to Chibo, zobaczcie sobie. Taka jest sygnatura od marki Chibo. Ale ładny jest taki. Wpada w oko. A tu mamy piękny, wielki słój, czyli taki słoik ogromny na ogórki. Za 8,50, ogromny. Zainteresowały mnie te talerze, moi drodzy, jest ich 12 aż, ale naprawdę mało miejsca zajmują, bo są cieniutkie, przeźroczyste, bardzo ładne te talerze. Tak mi się zdaje, że mógłby być to Arkorok. Czekajcie, tu jest jakiś napis, nie zauważyłam. Co tu jest wygrawerowane? Dekolor. A tu jeszcze jest coś. U góry ciężko to dojrzeć. Francja chyba. Ładne te talerze. Euro sztuka. Tu mamy jeszcze takiego Rosenthala. Taką sosierę. Dwustronną. Też bardzo ładna. Za 6,50. Tak, moi drodzy, jest to Arkorok. Ale powiem szczerze, że nie było to łatwe dojrzeć to. Tak, wywracałam z prawa do lewej i tak dalej. No naprawdę jest to ciężko dojrzeć to Arkorok, ale jest to Arkorok. Bardzo fajny zestaw za 12. Będzie 12 euro kosztował, bo jest ich 12 sztuk, także całkiem fajne do ciasta, myślę, bo to taki przeźroczysty raczej do obiadu. Jakoś tak nie widzę obiadu na takim talerzu. Natomiast ciasto i kawusia jak najbardziej. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie Pchre Targi w Niemczech, jak również sklepy używane, takie tak zwane second hand shopy i chodzimy i oglądamy piękne rzeczy, raz ładniejsze, raz mniej ładne, ale w sumie takie różne, takie ciekawe, takie czasem inne, takie wiecie, czasem takie w ogóle, czego się nie spodziewamy. Moi drodzy, co ja dzisiaj kupiłam? Kupiłam takie niespodziewane kompletnie rzeczy i to jest właśnie fajne w tych zakupach, że nie wiemy co kupimy. Pamiętam, jak kiedyś dawniej temu chodziłam czasami do TK Maxa. U nas TK Maxa nie było. Zrobiono go jakiś czas temu, chyba po pandemii albo przed. I zaczęłam do niego chodzić, bo tam były takie inne rzeczy, takie zupełnie takie w innym stylu. Od czasu do czasu sobie tam weszłam. W sumie nie miałam zamiaru nic kupować, ale zawsze coś skoczyło. I się zastanawiałam, jak to właśnie jest. I właśnie się szło do sklepu z zamiarem zakupu jakiegoś, ale nie wiadomo czego. I to tak mniej więcej jest właśnie na sklepach używanych czy na flomarkach, że ma się tam jakieś główne pojęcie, czego się szuka, ma się jakieś plany, co by się chciało znaleźć.
ale życie przynosi, że tak powiem, niespodzianki i kupujemy przeważnie coś zupełnie innego, przeważnie coś, czego się nie spodziewaliśmy i coś, co w ogóle nas zaskakuje, że akurat dzisiaj jest. Także no, taka ciekawostka z tymi sklepami i z tymi flomarkami, ale myślę, że to cieszy, bo to jest takie trochę jakby się szukało skarbu, nie? Myślę, że to tak jest i właśnie to robi tą frajdę. Moi drodzy, co kupiłam dzisiaj? Kupiłam dzisiaj fajne rzeczy. Jest ich troszkę. Ciekawe, czy obstawialiście to, co ja kupię. A mianowicie stanęłam sobie dzisiaj troszeczkę inaczej, żebyście troszeczkę inaczej widzieli tył. Kupiłam talerze. Takie o. Powiem szczerze, że talerze ogólnie już trochę mam, różnych, ale czasami te talerze, jak nawet przyjdą, to się okazuje za jakiś czas, że może jednak nie to, że może jednak zostawię sobie coś innego i dzięki temu zrobi mi się miejsce i po prostu coś innego mogę kupić. Moi drodzy, to jest Arkorok. Bardzo mi było ciężko, powiem szczerze, znaleźć tą sygnaturę. Ta sygnatura jest tak tu wytłoczona z jednej strony tu i tu. Tu jest Francja napisane, czy tam Francja, jak to się czyta, a tu jest Arkorok, ale powiem szczerze, było bardzo ciężko to odczytać. Pokażę Wam może talerz bez tej ceny. One są takie bardzo, jakby to nazwać, takie trochę inne, no przeźroczyste są, mają tutaj takie paseczki, tak przechodzące przez siebie. I ja myślę, że są bardzo fajne. Co jest bardzo fajne, że ja mam ich 12 sztuk, więc aż na 12 osób. I do tego jeszcze one są tak cieniutkie, że one, te 12 sztuk mieszczą się, zobaczcie, nawet 10 cm nie ma. Myślę, że jakieś 8. I bardzo będą zajmować mało miejsca, a na tym mi zależy, bo nic się nie rozciąga, prawda? Pokażę Wam ten talerz, który jeszcze ma cenę. O, tu zobaczcie sobie. 1 euro za sztukę, czyli wyszły mi wszystkie 12 euro. Myślę, że dobra cena, bo taniej chyba się nie da. W związku z tym zobaczcie sobie jeszcze z bliska. Naprawdę jest fajny, on jest tu, z wierzchu jest cały błyszczący, a ten tył ma tu taki troszeczkę matowy. Myślę, że jest, jak się je postawi na ładnym obrusie, słuchajcie, z jakąś, no nie wiem, można do tego na przykład dołożyć coś srebrnego, czyli jakiś mlecznik na kawę, czy tam jakieś filiżanki. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale chyba najlepiej, gdyby były niekwieciste, czyli taki talerz i na przykład beżowa, kremowa filiżanka, bądź może nawet czarna, też by pasowała. Mogłyby być też szklanki na przykład takie też ze szkła, nie? Jakieś fikuśne. Czy ja tutaj coś takiego mam, co by do tego pasowało? Zaraz zobaczymy, zaraz Wam pokażę. Na przykład mam tu Thomas. O taki, on jest taki bardzo delikatny. I ten Thomas, tu zobaczcie sobie sygnaturę. Zobaczcie sobie sygnaturę, może odwrotnie. To jest taki Thomas, który ja lubię, bo używam go na co dzień. Thomas Rosenthal i on jest taki bardzo, powiem tak, ponadczasowy, pasuje do wszystkiego. I do takiego zestawu też by bardzo pasował. Nie jest to może bardzo jakieś ekstrawaganckie, jakieś tak bardzo, wiecie, wyglądające bogato, ale jakby tak tutaj dodać kwiaty na stole i dodać na przykład pyszne ciasto na ładnym talerzu, już będzie to wszystko pięknie, ładnie wyglądać, prawda? Można też dodać, tu Wam pokażę, skoro już otworzyłam szafkę, można też dodać do takich talerzy, na przykład takie szklanki, one są z WMF-u, też będą bardzo ładnie wyglądać i będą bardzo ładnie pasować. Co jeszcze można dodać? Właśnie mi lampka zgasła, super. Mam tu jeszcze takie lampki, one też są takie, no, w podobnym kolorze, nie? Jakbyśmy tutaj postawili, myślę, że kubek bardzo taki kwiecisty, to by nie do końca pasował, ale można też jeszcze, gdzie ja te talerze mam teraz rozstawione, poczekajcie, o, na przykład mamy taki Villeroy Boch, piękny, filiżanka i
z kiedyś, z innych zakupów, nie z dzisiaj. I jest to o taki Villeroy Boch. I do takiego zestawu też by pięknie pasował taki talerz na ciasto. Wtedy to ładnie razem wygląda, widzicie? One naprawdę do siebie pasują. Także nawet jak się kupuje coś osobno, na przykład 2 sztuki czy 3 sztuki, to nie zawsze jest tak, że to do siebie może nie pasować, wręcz przeciwnie, może do siebie to bardzo fajnie pasować, trzeba tylko to ładnie ze sobą zestawić. Także 12 euro za wszystkie i ja mówię, to 12 euro jest fajna inwestycja, bo od razu mam zestaw na 12 osób. Powiem szczerze, że żeby było w jednym razem na jakiejś imprezie, urodzinach czy nie wiem, świętach więcej niż 12 osób, to już musiała być większa impreza i pewnie no u nas się tak rzadko zdarza, powiem szczerze, żeby było więcej niż 12. W związku z tym, jak dla mnie, przynajmniej na razie nam się jakoś rodzina bardziej nie powiększyła, więc na razie te 12 osób, te talerzyki bardzo by pasowały, moi drodzy. Co kupiłam jeszcze? Kupiłam kurkę. Miałam już taką kurkę kiedyś, może ją ktoś pamięta z Was. Ja mam taką kurkę zieloną, ja ją kupiłam kiedyś w internecie, ale ona przyszła już poczaskana. Próbowałam ją łatać, kleić, ale w sumie to się rozwalała i nic mi nie wyszło za bardzo. I w końcu jeszcze raz mi gdzieś tam trąciłam i się w ogóle, no bo bardzo jakaś taka delikatna, może była już bardziej popękana i niestety się, no zepsuła się niestety. Kupiłam sobie nową i ta, powiem szczerze, że nie była wcale droga, bo jakieś takie niecałe 40 zł kosztowała, 9 euro dokładnie. Taka, co to jest? Taka terakota bym powiedziała, ale to jest taka terakota w pięknym stanie. Tu się nic nie zadziało, ona jest glazurowana od środka, taka błyszcząca. Że można do niej coś sadzić, na przykład na święta wielkanocne, ale ja już ją kupiłam więc nie było jej na święta wielkanocne. Tutaj jest taka jakaś troszeczkę poplamiona, ale nie wiem z czego w sumie będzie ona stała, że taką plamę ma. Myślę, że fajny zakup. Taki. Kurki nie mam takiej dużej, więc czemu nie? Marzy mi się oczywiście kurka z Ząbkowic Śląskich, ale jak nie trafiłam do tej pory, tak nie trafiłam. Może się uda kiedyś trafić, oby. Moi drodzy, następną rzeczą jest taka mała solniczka. Myślę, że to jest solniczka, bo ona ma jedną dziurkę albo pieprzniczka. Nie wiem, z których ma 2 dziurki. Pieprz czy sól? W sumie to nie wiem. Nieważne, w każdym razie ona kosztowała euro 50 i ona jest z mosiądzu, jest z wierzchu tak srebrzona, można powiedzieć. I w środku ma taki jakiś wkład, trochę jak plastik, to jest takie trochę jakby guma. Myślę, że sól może źle wpływać na mosiądz i dlatego zostało to od środka wyłożone właśnie taką wkładką. Być może jest to bakelit, całkiem możliwe. Taka mała solniczka za euro 50, także niedużo. I ostatnią rzeczą jest dzbanek, który w sumie jest troszeczkę uszkodzony, ale niewiele. Ja taki dzbanek już dawno chciałam kupić, bardzo ładny, trochę wygląda jak taki, tak mi się kojarzy, że tutaj wystaje kabel jeszcze, wiecie, były takie podobne czajniczki na wodę, które podobnie wyglądały, miały tutaj taki wielki wystający kabel i można było po prostu w nich gotować wodę na prąd. Natomiast ten nie jest absolutnie na prąd, jest po prostu z takim ocieplaczem, czyli to się ściąga, zostaje taki sam porcelanowy. W środku jest jak nieużywany, kompletnie, bardzo ładnie wygląda. Pokażę Wam może sygnaturę, której nie ma. Jest tu tylko cena przylepiona 12 euro. 12 euro, ale cena mi się kompletnie rozsypała na części. W każdym razie 12 euro. Pokażę Wam jeszcze ten odcieplacz, jak on dokładnie wygląda. W dobrym stanie jest cały dzbanek. Oprócz tutaj na górze przy sterczynce jest taki mały, widzicie? Takie małe jakby uszczerbek, ale ogólnie jest w fajnym stanie. W środku jest też takie wyłożone takim, jak to nazwać? To jest takie coś trochę wygląda jak ręcznik papierowy, ale nie jest ręcznikiem, to jest bardziej jak taka pielucha
tetrowa, coś takiego, ale jest to zamontowane na stałe i myślę, że służy to temu, żeby ta herbata, którą się tutaj zrobi, żeby ona po prostu była dłużej gorąca. Taki odzbanek, 12 euro. Myślę, że cena była taka se. Mógł być tańszy, ale ja te dzbanki bardzo rzadko widuję i w sumie jak chodzę po frymarkach widziałam może ze 2 razy i zawsze były droższe. W związku z tym wzięłam, bo mówię, znowu mi się trafi za następne, nie wiem, 3 czy 5 lat, więc biorę. I jest całkiem ładne, a wiecie, że ja dzbanki też bardzo często przytulam. Potrafią być naprawdę bardzo różne i bardzo piękne. Większe, mniejsze, duże, kolorowe, złote, jakie tam różne wpadają. Moi drodzy, to całe moje zakupy. Dajcie znać, co Wam się podobało. Widzimy się w niedzielę na Fromarkcie. Zresztą widzimy się pewnie jeszcze w sobotę na naszym domku. Coś się tam jeszcze dzieje, ale już tych filmów chyba będzie tylko jeszcze 2. Od środy to może 1. Także może wskoczą vlogi domowe, zobaczymy. Nie wiem, czy chcecie. W sumie ktoś to ogląda, że tak powiem, nas na tym drugim kanale. Napiszcie, czy chcecie vlogi domowe. Oczywiście na domku, nie tutaj. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapka w górę i subskrypcja oczywiście. Widzimy się w niedzielę. Pa!